Chciałbym teraz zająć się rozmową z naszymi wszystkimi towarzyszami i ogólnie ogarnięciem wszystkiego, co jest na terminalu, takie tam po prostu sprzątanie Normandii, powiedzmy, z aktywności do zrobienia. Czyli na przykład przeczytamy wszystkie wiadomości, które jeszcze mamy tutaj nowe. Dużo od ludzi z pierwszej części dostaliśmy maila, na przykład tutaj od Kate Bowman. Cieszę się, że nic ci nie jest. Shepard, wykorzystałem dług wdzięczności u paru osób, żeby się dowiedzieć, jak do ciebie dotrzeć. I nad czym teraz pracujesz? Szykujemy huczne obchody rocznicy uratowania przez was kolonii Terranowa. W zeszłym roku uczciliśmy twoją pamięć. Pośpieszyliśmy się, nie? Tak, to tak w kwestii przypomnienia to jest ta kobieta, która nam pomogła uratować kolonię Terranowa przed asteroidą. Rozumiem, że musisz się ukrywać, żeby odkryć, kto atakuje kolonię, więc nie zapraszam cię do wygłoszenia mowy i tak dalej. Chciałam ci jednak powiedzieć, że wszyscy mieszkańcy kolonii martwią się rozwojem wydarzeń w układach Terminusa. Bardzo się cieszę, że nad tym pracujesz. Pada teraz wiele niedorzecznych słów o działaniach wojskowych. Cieszę się, że jest tam ktoś, kto nie wybierze najłatwiejszego rozwiązania. Dziękuję. Kate Bowman. Proszę bardzo. O nie. Powiększ sobie wszystko. Nadawca Morlan. No w jedynce był Morlan, który był sprzedawcą. Nie jestem pewien, czy to ten sam, ale możliwe. Przykro mi, rzucam cię dla kroganina, bo jak na swój gatunek masz kiepskie wyposażenie. Boisz się usłyszeć te słowa? Sławny sklep Morlana sprzedaje w sieci najróżniejsze ulepszenia, które nie są objęte przepisami handlowymi Cytadeli. Bez względu na to, czy potrzebujesz hormonalnego powiększenia, cybernetycznego uwydatnienia czy genobiotycznego ksenoprzeszczepu, oferta Morlana przyniesie ci zadowolenie. Przedstawiciele wszystkich gatunków i płci zamawiają towar ze sławnej strony ekstranetowej Morlana. Link znajduje się w tej wiadomości. Dostępność produktów zależy od lokalnych przepisów handlowych. Wszystkie produkty zawierające pierwiastek 0 wymagają dopłaty transportowej, nie dostarczamy na Omegę, narządy płciowe Krogan nie są dostępne, mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia. No dobra, a reklama przeczytana. Chyba nie skorzystamy. Jeszcze raz dziękuję. Nadawca Martin Burns. Tak, to był ten prezes, czy ktoś tam, przewodniczący jakiejś tam komisji związanej z badaniami biotyków, tak, który był zakładnikiem i go ratowaliśmy ze statku kiedyś tam. Shepard, Udina powiedział, że to do ciebie dotrze. Chciałem ci przekazać, że nie zapomniałem, co ci zawdzięczam, od kiedy ci szaleni biotycy wzięli mnie na zakładnika. Twoje słowa ich przekonały i pozwoliły mi ujść z życiem z tamtego statku. Nie będę cię okłamywał. Przyjąłem tę posadę dla wpływów i władzy. Uznałem, że sprawa biotyków będzie dla mnie odskocznią, mocnym punktem w życiorysie. Myliłem się. Wszyscy służymy ludzkości na swój własny sposób. Nie wiem, co robisz, ale postaram się, żeby ludzkość osiągnęła swój potencjał przy minimalnym rozlewie krwi. Otrzymuję listy z podziękowaniami od biotyków L2, którzy otrzymali swoje odszkodowania. Te listy właściwie powinny być adresowane do ciebie. Chciałem ci to przekazać. Powodzenia. Sypią się na mnie polityczne gromy, więc nie wiem, czy jakiekolwiek propozycje pomocy z mojej strony miałyby sens. Ale jeśli mnie potrzebujesz, nie zawiodę cię. Martin Burns, przewodniczący podkomisji do spraw badań nad ludźmi. Okej. Terapia. O, Han Olar. To ten Volus, który był na szczycie 15 na Noverii. Ten który jako jedyny przeżył atak Rakni w Ultralabach. Shepard, mówią, że żyjesz, że śmierć dała ci się wykiwać, że wysłanie tego do ciebie nie jest tylko bezcelowym ćwiczeniem w ramach mojej terapii. Mówią najróżniejsze rzeczy. Ja ciągle żyję, ona ciągle nie żyje. Podobno Benezja zginęła z twojej ręki. Dobra robota. Kolejna kobieta, w której zabiciu pomogłem, jeśli moje informacje się przydały. Chcą, żebym ci podziękował. Gdyby nie ty, Rakni zabiłyby nas wszystkich.
Tak byłoby właściwie. Czemu ja, a nie ona? Czemu dane ci było pojawić się właśnie wtedy, a nie wcześniej? Uważają, że mogą mnie naprawić. Ale może tak naprawdę cię nie ma. Może umarłem. Może nie zamknąłem tych drzwi na czas. Może trzymałem je otwarte, żeby dać jej szansę, a rakni rozerwały mi kombinezon i umarłem od napromieniowania na szczycie 15. Może jestem męczennikiem, a to jest okropna halucynacja przed cudownym życiem wiecznym. Ale jeśli nie, dziękuję. Han Olar. Tak, wysłali go na terapię po tych strasznych wydarzeniach. I jakiś bez tematu. Nadawca, niewłaściwa nazwa nadawcy. Cześć Shepard, podobno tobie zawdzięczam wydostanie się z czyśćca. Przyleciał statek, żeby mnie zgarnąć, ale nie było na nim broni. Sprawdziłem dobrze. Na ciele następnej ofiary wytnę twoje nazwisko zamiast swojego imienia, żeby ci podziękować. Masz kogoś do zabicia? Haha. Ale i tak muszę cię zabić za zastrzelanie do mnie. Wiesz jak to jest. Ojciec mnie nauczył, że jak dasz komuś się skrzywdzić, to myśli sobie nie wiadomo co, więc trzeba mu dać do zrozumienia co i jak. Nie to, żebym teraz to robił. Trzymaj się, wracają ludzie, którzy tu mieszkają i zaczyna się zabawa. Szukaj swojego nazwiska, znajdziesz je zanim ja znajdę ciebie. Już ja się o to postaram. Billy. Wydaje mi się, że to jest ten więzień, którego uratowaliśmy przed tymi torturami od strażników. No i nawet taki więzień potrafi okazać wdzięczność, tak? Wyryje sobie na swojej ofierze nasze imię. To bardzo miłe z jego strony. No a to dotyczy zadania, to już nie będziemy czytać na razie. Dobra. Kelly chyba nic nam nie powie. How may I help you, Commander? That'll be all. It's always nice chatting with No you. tak. Ale możemy pogadać sobie z Mordinem na pewno. Jeszcze zerknę, czy jakieś ulepszenia nie są do zrobienia. Chyba nie. Na razie nie. Znaczy, mamy ten trening zaawansowany i moglibyśmy... Zawsze możemy dopisać sobie moc naszego lojalnego członka drużyny. Czyli na przykład od Kasumi ten granat hukowo-błyskowy albo od Zaita granat Inferno. Ale myślę, że lepsza nam się moc jeszcze trafi przy okazji. Więc na razie... A możemy mieć tylko jedną, więc może na razie sobie odpuścimy. Dobra, Mordin, czas z tobą porozmawiać. Shepard, how can I help? Tak, porozmawiajmy. Have you got a minute to talk? Yes, would like that actually. Talked about work earlier. Time with Special Tasks Group studying genophage. It wasn't entirely honest. Lie of omission. Also, other kinds need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. Nie tylko badania. No dobra. I had a feeling you were holding something back. Apologies, classified information, but you've earned the full story. Need to know me, what I can do, what I did. Wasn't lying completely. Initially just did recon, but uncovered data. Troubling. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Oho, Kroganie pokonywali genofagią. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Czyli się przez to pokonali chorobę jakoś. A co do krogańskich naukowców, no to spotkaliśmy chociażby Okira. Widocznie za słaby dla Mortima. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. No other possibility. Okej, dobra wiadomość. The genophage was a terrible mistake. It nearly destroyed the Krogan and their culture. Now they have a chance to recover. Naive viewpoint. Krogan too dangerous to allow unchecked birth rate. Look at Krogan rebellions.
personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage, released it on Tuchanka, other Krogan-centric areas, restabilized Krogan population. Czyli Mordin niedawno brał udział w odnowieniu tego genofagium. Rozprzestrzenienie wirusa. How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned. How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites. Modification created other areas for garbage code to connect. Left sites clean, capable, running smoothly. Tak, znowu rzeczy, których nie rozumiem. You never considered other options? Hundreds, thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide or devastating war. Best solution for whole galaxy, Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer, genocide unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. No w sumie, gdyby nie genofagium, to może i wszystkich Krogan by się pozbyli. Ale i tak postąpiliście źle. The genophage was a mistake bordering on a war crime. Recreating it is unforgivable. Don't want me on team? Don't bring me. Can stay here, work on collector research. But no apologies. Did what was right. Hope you do the same if necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time tissue synthesis has to compile. Good for free time. Okej. Ale jeszcze raz zagadamy. Shepard, how can I help? Martin, nawet jak nie ma czasu, to ma jakieś fajne teksty. Have you got a minute to talk? Not at moment. Think I've unlocked collector interest in humans. Wait, no. Only one heart. Krogan have two. Scratch that. Anything else? No tak. I'll let you work. We'll be here if you need me. Tylko jedno serce. No i Jacob, co ty powiesz? Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. You keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. No dobra, to jak tam było? What was your proudest career moment? Covered this, didn't we? It was after getting sidelined. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. No mówiłeś. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. You don't seem like a results-at-all-costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus puts you back together better than ever. Get any upgrades? No jeśli tak, to... to nawet o tym nie wiemy. I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us.
Don't worry. This is exactly what I signed. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Wracaj do pracy. A nie się obijesz tutaj. Rozpraszasz nas. Dobra, zobaczymy, czy Booker coś jeszcze powie. Na pewno skomentuje naszych towarzyszy. A czy sam coś od siebie powie, no to się przekonamy. Commander, I assume everything is going well up here? this thing wants to fire me over a joke. Okay, I said I'd flash the AI core, but I was kidding. And we'd only lose a few systems. Nosy ones. To clarify, human resources adjustments are not actually under my authority. Then why? Why are you always picking on me? My replies were intended to provoke, though not to cause distress. Your reactions are atypical of most humans. You are interesting. Czyli nawzajem sobie robią psikusy. She pushed your buttons to get a rise out of you. About time you were on the receiving end. Yeah, great. I just got worked by the intercom. It was not my intent to breed hostility, Mr. Moreau, but you did instigate our interaction. Okay, but think of it this way. Shut up. Drużyna. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. I'm not saying anything about Jack. I'm not stupid. I like Kasumi, but why do I feel like I need to check the Citadel for parts she may have pawned? It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. No tak. That's it for now. See you, Commander. Joker zawsze ma opinię. Dobra, lecimy dalej. So the collectors did take New Canton. Yes, but my wife and daughter left in the nick of time. They're resting in San Francisco as we speak. That's great news. It is, but I knew a lot of good people in New Canton. Our mission has to succeed. Thank God Shepard's in command. Kolejna kolonia została zaatakowana. Niestety. Ale nie możemy być wszędzie naraz. Kasumi, co powiesz? There you are. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. No, zwłaszcza w twojej profesji, co? One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. Okej. Będziemy mieć Bobasa. Kto się będzie nim zajmował? Grunt? I have to say, that Jacob? He seems pretty intense. I wonder if he likes Japanese girls with a penchant for kleptomania. Już Shepard jest lepszy niż Jacob przez ten. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Dobra, idziemy dalej. Tak, może sobie najpierw zajdziemy do dr Chakwas i damy jej w końcu tą brandy, którą u nas zamawiała. Albo chwila, bo jeszcze możemy sobie tutaj te implanty usunąć, tak jak ulepszyliśmy sobie stację medyczną, to tutaj się pojawia taka możliwość. Sprzęt do operacji plastycznych. Wylecz rany. No co prawda na twarzy chyba już wszystkie blizny nam zniknęły, przez to, że jesteśmy prawi, ale możemy tak czy siak sobie usunąć. Tak, chcesz na stałe wyleczyć rany na twarzy i usunąć wszelkie ślady po implantach cybernetycznych. Tak. No. Chyba już zdążyły zniknąć, ale no niech będzie. No i dr Chakwas, teraz ciebie atakujemy. How may I help you, Commander? Mamy brandy. I have a present for you, Doc. Ceres ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? No pewnie, bo jeszcze nam druga Normandia wybuchnie i znowu stracisz okazję. You crack open the bottle. I'll get the glasses. Jak się cieszy. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave?
Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joko will always have Vrolik syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it worked, but sadly it's true. Czyli dla Jokera tutaj jesteś najbardziej, a nie dla nas? Za Jokera, za przyjaciół. No niech będzie za Jokera. No, za przymierze w życiu. To the ornery bastard who flies this ship. The best fighter jockey to ever take to the skies. No i znowu nam się ekran trzęsie. O, proszę! Pojemność mediżelu nam się nowe badanie odblokowało. Nawet nie pamiętałem, że dostajemy tutaj badanie za to, że się napijemy z czakłas. Ona sobie leży. Wykończyła ją ta jedna szklaneczka. Jak widać. No, ale to nie wszystko. Commander's put together an impressive team. I've never worked with so many aliens before. They're a small army. We might just pull this mission off. Zaraz. Ja wiem, że do naszej drużyny trafi więcej obcych. Ale póki co mamy chyba tylko dwóch. Mordina i Grunta. Tak dużo dla ciebie? No, mamy jedzenie. Commander, those provisions you provided were perfect. I owe you. I've already thrown together some of my calamari gumbo. Here, try a bite. Calamari gumbo brzmi świetnie. Oczywiście, że spróbuję. Truth told, it's based on an Asari recipe. Seems a little cannibalistic to me with their tentacle heads and all, but they ain't no good grub. Anyway, thanks again. You really came through. No proszę, a za przyniesienie, za zjedzenie jakiejś zupy z kalmarów dostaliśmy nowy poziom. Idealnie. Dobra. No i mamy Mirandę oczywiście tutaj. Commander, what can I do for you? Już dawno nie rozmawialiśmy, co? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. No pewnie dlatego, że nie jesteśmy z Cerberusem. Tak do końca. Maybe that's because this isn't a Cerberus operation. Not to you, maybe. But I report directly to the elusive man. And I'm here because he wants me to be. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. No, daj jakiś powód. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. Ciekawe. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. O, możemy dopytać więcej. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them.
That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Who exactly is your father? A businessman. That's how I first heard about Cerberus, Dobra. through my father's connections. I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. O, tu niechcący pominąłem fragment, jak Shepard pytał o mamę. No ale właśnie Miranda powiedziała, że nie miała matki. Tak naprawdę. Czyli Miranda jest w ogóle produktem tutaj chyba z probówki bardziej. Podobnie jak grunt. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. No proszę, proszę. Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. Grunt. Grunt to porozmawiać z gruntem. Shepard. Tak. Just checking in, making sure you're acclimatizing. The hold is too open. Not enough cover. Armor is limited. Warlord Grant would target here to scatter heavy cargo, then focus on engines. That's what tank imprints show about human ships anyway. It's how I learned from the tank. Old pictures where memory is. Like holding a book for a child. Just remember this, picture after picture. No help with finding a reason to care. No tak, grunt ma wszczepione już jakieś wspomnienia. Ale chyba ich do końca nie rozumie. What other human info was floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine. You're soft. Solarians, Asari, all soft. Quarians, not so much. Turians, you have to work the blade, I guess. Don't see much point to it, though. Much point. Never mind. Okay. Something must move you. You're as genetically Krogan as you can get. I see suffering, the dead, and I think weak. I'm supposed to be strong. My guts were grown from thousands more worthy. The dead were weak. If they were strong, I wouldn't be needed. I don't know why Okeer started teaching. When he turned on the tank the first time, I screamed. Weak, pitiful. So you started small, but you became what you are. Not everyone gets that chance. I'm built for strength, but didn't earn it. I just am. Those dead were strong enough to try, even if they lost. The perfect Krogan, ignoring what made me. No strength in that. I'll take another look at what happened to the Krogan. Find a reason to care about it. Okej. Czyli się rozwijasz cały czas. Wychowujemy naszego kroganina. Dziecko. I hear that Rupert is actually cooking some good meals lately. Yeah, right. That scunner couldn't serve a good haggis if his life depended on it. But all haggis tastes like ass anyway. Aye, but in the right hands, it can taste like mighty fine ass. Ja nie chcę ani zwykłego, ani wyśmienitego gówna próbować. Tak, mamy też dla nich to, co oni prosili. Ale z pewnych przyczyn jeszcze im tego nie dam. Wyjaśnię, gdy już będę im oddawał, dlaczego teraz tego nie robię. No a tutaj sobie zejdziemy jeszcze do Jack. Dalej przegląda te wszystkie dane chyba. Hey. Tell me about you, Jack. What are you up to? Still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. To zły temat do żartów.
weźmy to. If I take you too seriously, I might need to deal with you. Try it. Anyway, relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. No, Jack ze swoimi zdolnościami na pewno była często wykorzystywana przez innych. What did you do when you found out? What do you think? No, domyślam się. You must have met some good people, too. Everybody wants something, and because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson. Done it all, and that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. No, spora lista wykroczeń. Tak, te wspomniałem jako najciekawsze. No to spytamy. Military's a hard target. Bet that made you some friends. Shouldn't have left the thing unlocked. Besides, parades are boring. I helped. Zaatakowałeś statek podczas parady. A space station. You're pushing what I can believe. Ain't saying it was easy. Not everything is spur of the moment. Sometimes you gotta work to give people what they deserve. Had some people I hung with for a while. Outlaw colony. Felt like they were like me. Guess that made us a nice target. Turians think they know something about a scorched earth response. Fuck 'em. You were a pirate, too? Ties in with the kidnapping. If you hijack a passenger ship and don't kill everyone, anyway. Good lesson. Simpler to just kill them all. I'm surprised you'd even mention vandalism in that bunch. That's what the Hanar call it when you crash that space station I mentioned into one of their moons and make a new crater. They really liked that moon. No nieźle. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Hey, Shepard. No one's ever asked me about this shit. It's strange to talk about. So fuck you. And thanks for asking. No, spoko. Tak, Jack też ma ciekawą historię. Ale jeszcze nam za bardzo nie ufa, żeby opowiedzieć więcej. A tutaj jeszcze mamy Zaida. Ty coś jeszcze powiesz? Back for another lesson. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Ever been to a Batarian prison? They don't trust you enough to sell you into slavery. That's where they send you. In there you got two choices. Bash your head open on the wall, or kill everyone between you and the exit. A ty byłeś i co wybrałeś? I should let you go. Talk more later, Shepard. No dobra, pogadaliśmy ze wszystkimi na Normandii, chyba nikogo nie pominąłem, więc teraz będziemy ruszać na kolejną misję. Jeszcze jednak o jednej rzeczy zapomniałem, że pojemność Medigelu nam się tutaj odblokowała do ulepszenia. Tak, mamy 3/5 mikroskaner, więc sobie bierzemy i zdaje się coś nowego. O, tarcze awaryjne nam się pojawiły. Jedność przywraca pełną siłę tarcz całej drużynie. Tak, tego mi brakowało. Do tej pory to tylko bez tarcz się mogliśmy uleczyć za pomocą Medigelu. Harmonijne tarcze. Emitery tarcz wytwarzają silną i niezawodną barierę kinetyczną, która może działać godzinami. Ze względu na możliwość wystąpienia zakłóceń, używanie 2 emiterów naraz jest praktycznie niemożliwe.
Gdy jedna bariera przestanie działać, można włączyć drugą, ale przeszkodzi to w ponownym włączeniu pierwszej bariery. Przy precyzyjnej synchronizacji możliwe jest niezauważalne wyłączenie bariery tymczasowej, gdy podstawowa zostanie zregenerowana. No i super, bierzemy to. No i teraz się nam to będzie bardzo opłacało i będziemy robić teraz kolejną misję.